Cześć! Jak pewnie pamiętacie, jakiś czas temu mówiłem, że wybieram się na przegląd. I też dokładaliśmy sobie czujniki zużycia klocków hamulcowych, czyli picowaliśmy Bawarę do przeglądu. Jednak na przeglądzie wyszło, że do wymiany są łączniki stabilizatora. Łącznik stabilizatora jest to takie, można powiedzieć, urządzenie, które jest połączone ze stabilizatorem oraz naszą piastą. Jeżeli chodzi o wymianę, nie ma tutaj wielkiej filozofii. Dlaczego to wymieniamy? Bardzo częstą przyczyną są stuki przy niewielkich prędkościach, kiedy chociażby przejeżdżamy przez jakieś studzienki, guliki czy leżącego policjanta. Wtedy najczęściej możemy usłyszeć stuki pochodzące z naszego zawieszenia. Do tego jeszcze auto w niektórych przypadkach może nam pływać. W każdym razie u mnie nic takiego generalnie nie występowało. Jednak tutaj, jak możecie zobaczyć, w tych łącznikach jest taka guma, która u mnie jest bardzo sparciała. Więc dla świętego spokoju pan, który przeglądał mi auto, swoją drogą ja do nich dość często jeżdżę. Wiem, że jeżeli sprawdzają, to sprawdzają rzetelnie. Postawił na to, że nie muszę tego robić w trybie pilnym, ale wypadałoby już te łączniki sobie wymienić na nowe. Więc dziś właśnie te łączniki sobie wymienimy. Oczywiście na moim aucie BMW E60, także jeżeli ktoś jest ciekawy, idziemy i wymieniamy. Ale co nam się przyda do wymiany takich łączników stabilizatora? I jeszcze jest jedna dość istotna sprawa przy zakupie takich łączników. Sprawdzajcie, czy tutaj w środku macie miejsce na imbusa lub torksa. Pokażę bliżej, mam nadzieję, że będzie widać. Ze względu na to, że jeżeli taki łącznik już jest leciwy, potrafi nam się tutaj on w środku obkręcać po latach przy próbie odkręcenia takiego łącznika i mamy często problem, musimy po prostu taki łącznik ciąć, więc bardzo wskazane jest, aby tutaj to było. Jeżeli nie pójdzie mi kluczem udarowym, wsadzam sobie tutaj imbusa lub torksa do środka, płaskim kluczem odkręcam, trzymając sobie cały środek nieruchomo i wtedy bez problemu jestem w stanie sobie taki łącznik wymienić. Do wymiany tego przyda nam się oczywiście jeszcze szczotka druciana, aby tutaj gwint, który się zabrudził, bo wiadomo, że tam zawsze piasek, błoto, wszystko na to leci. Musimy dokładnie oczyścić, aby w czasie odkręcania śruba nam nie stanęła w miejscu. Więc co, robota nie jest skomplikowana, jest to bardzo prosta sprawa. Idziemy do auta i pokażę Wam, jak taki łącznik wymienić. Dobra, mam nadzieję, że wszystko fajnie będzie widać. Oczywiście tu jest nasz łącznik stabilizatora. Tu mamy śrubę, która jest przykręcona tutaj, czyli do naszej piasty. A więc musimy sobie tą śrubę zdemontować. Drugą śrubę mamy przykręconą do stabilizatora, nią zajmiemy się później. Teraz skupmy się na tej właśnie śrubie. Należy pamiętać, że zawsze jeżeli próbujemy jakąś śrubę wykręcić z naszego zawieszenia, należy ją jak najlepiej oczyścić, ze względu na to, że właśnie tutaj na tym gwincie zalega rdza, piasek, błoto. To wszystko, jeżeli wejdzie nam potem w gwint śruby, spowoduje to, że główka, która jest tutaj, pokażę Wam na nowym łączniku, ta główka, która jest tutaj, ona zacznie nam się obkręcać, bo obkręcał się będzie właśnie środek tego łącznika i będzie przez to utrudnione jego wykręcenie. Więc tak naprawdę, jeżeli dobrze ten gwint oczyścimy, możemy użyć sobie właśnie takiej szczotki drucianej. Bardzo dużo zaoszczędzi nam to czasu oraz nerwów. Tym bardziej ze względu na to, że ciężko by było tutaj podejść kątówką. Są auta, gdzie po prostu bardzo łatwo jest tutaj przeciąć po środku i po prostu z drugiej strony wybić ten łącznik i zajmuje to kilka sekund. Niestety w BMC jest to
tak tutaj zrobione, że raczej kątówką tu nie podejdziemy, więc czyścimy sobie. No i co? Próbujemy udarem. Mamy nadzieję, że to fajnie wyjdzie. Jak widzicie, klucz udarowy bardzo sobie dobrze z tym poradził. Jednak ja to wkręcę z powrotem, aby Wam pokazać, jeżeli nie macie klucza udarowego, powiedzmy w tym momencie Wam śruba stanęła, kręci się wszystko razem, wtedy bierzecie sobie klucz i tutaj tym trzymając środek odkręcamy, druga strona, odkręcamy środek, odkręcamy śrubę, a środek nie będzie nam się obracał. Czyli jeżeli nie macie udara lub nawet udar nie da rady, bo wszystko zacznie się dookoła obkręcać, płaski klucz, blokujemy sobie środek i odkręcamy. Dobra, górę mamy odkręconą, bierzemy się za dolną śrubę. Teraz musimy zająć się dolną śrubą. Działamy tak samo, również czyścimy sobie gwint tak, aby nic nam tutaj nie przeszkadzało. Sprawdźmy, czy podejdę też udarem. Jak widzicie, klucz udarowy bardzo fajnie się spisuje. I jak widzicie, widać czarno na białym, obie te gumy są sparciałe, rozpadły się, pomimo że tutaj dużego luzu nie ma, tutaj luz już jest spory. U mnie nic nie pukało, u mnie nic nie stukało, ale łączniki te ewidentnie nadają się do wymiany. I zakładamy. Jeżeli chodzi o to, z jaką siłą dokręcamy drążki, śmiało można powiedzieć, że ile fabryka dała. Tutaj musi być sztywno. Ok, jak widzicie, nie ma w tym niczego trudnego. Jeżeli macie problem z demontażem łącznika lub z jego założeniem, stary jakiś lewarek, dźwigamy sobie piastę, tak by sobie to wszystko ustawić, aby lekko nam zeszło, a potem ładnie to zamontować. Mój stary drążek oczywiście cały jest sparciały, na dole jako takiego luzu nie ma. U góry niestety już swoje lata świetlności miał za sobą. Czuć, jak widzicie, duży luz, jednak w czasie jazdy nic nie stukało, nic nie pukało. Więc jeżeli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, widzimy się w kolejnym odcinku.